Zmagań z karoserią ciąg dalszy, w tym odcinku drugie podejście do malowania lakierem bezbarwnym Zero Paints. Zrobimy też imitację winylowego dachu przy pomocy farby teksturowej. Zapraszam do oglądania. Karoserię mamy przygotowaną do nałożenia lakieru bezbarwnego, którego zadaniem jest uzyskanie jeszcze lepszego połysku niż ten, który mieliśmy po samej farbie. Nie zawsze jest to zabieg konieczny, bo jeśli satysfakcjonuje Was efekt uzyskany właśnie samą farbą błyszczącą, to jak najbardziej można na tym poprzestać. Ja postanowiłem przetestować jednak lakier dwuskładnikowy Zero Paints Diamond Finish. Po problemach, o których mówiłem w poprzednim odcinku, tym razem poszło lepiej. Może nie idealnie, ale sposób przygotowania lakieru zdecydowanie przyczynił się do lepszego efektu. Przy pomocy już pipet odmierzam 5 ml lakieru, 2,5 ml utwardzacza oraz około 0,75 ml rozcieńczalnika. Taka ilość lakieru spokojnie wystarczy na cały model. Są to też proporcje zalecane i na razie tych proporcji się trzymam. Lakier nakładam w dwóch warstwach w odstępach około 15 minut. Pierwsza warstwa dla bezpieczeństwa powinna być cienka, ale nie jest to też regułą. Jeżeli mamy pewność, że lakier nie uszkodzi farby pod spodem i nie mamy na modelu żadnych kalkomanii, to można nałożyć dwie mokre warstwy, także ta pierwsza też może być grubsza. Po malowaniu karoserię zostawiamy do wyschnięcia na przynajmniej dobę lub dwie. Moja po 2 dniach wygląda, wydaje mi się, nie najgorzej. Są jednak pewne niedoskonałości. W niektórych miejscach nie udało się uniknąć delikatnej skórki pomarańczy, ale połysk jest według mnie całkiem w porządku. Można oczywiście zaszlifować wierzchnią warstwę lakieru i wypolerować ją na wysoki połysk przy pomocy past polerskich. Wtedy ta skórka pomarańczy zostanie zredukowana. Jednak przy lakierze dwuskładnikowym, który jest bardzo twardy, polerka ręczna jest wyjątkowo pracochłonna, a efekt nie zawsze będzie lepszy od tego, co już mamy. Przy polerowaniu lubią pojawiać się rysy, czy też przetarcia na krawędziach, które zwłaszcza na początku mogą sprawiać problemy. Rozwiązaniem na to jest polerowanie przy pomocy szlifierek takich jak Proxon czy Dremel. Do tematu polerowania na pewno wrócę w niedalekiej przyszłości, ale na razie zostawiam tą karoserię w takim stanie, jaki jest. Tymczasem przechodzimy do wykończenia dachu. Imitację winylowego pokrycia wykonam przy pomocy czarnej farby teksturowej. Jest to specyficzna farba, która po nałożeniu aerografem daje taką chropowatą powierzchnię. Przede wszystkim trzeba teraz dokładnie zamaskować ramki okien, które powinny zostać gładkie, ponieważ potem będą pomalowane farbą chromową. Na wszelki wypadek oklejam też resztę karoserii. Na większych kawałkach taśmy osłabiam klej, przyklejając ją najpierw do dłoni.
Warto to zrobić, zwłaszcza jeśli lakier jest świeży, kilkudniowy. Tak więc mamy odkryty już tylko dach, który trzeba pomalować, ale żeby nie było za łatwo, to odwzoruję jeszcze biegnące wzdłuż dachu takie zakładki poszycia dachowego. Fabrycznie okleina składała się z 3 kawałków przyklejonych właśnie tak na zakładkę. Wydaje mi się, że grubość tejże zakładki będzie odpowiednia, kiedy nałożę po prostu farbę właśnie w taki sam sposób, jak oklejany byłby dach. Najpierw pomaluję zatem środkowy pas. Zaznaczam sobie symetrycznie miejsca przyklejenia taśmy i przyklejam 2 paski 18 mm taśmy maskującej. Staram się, żeby były one do siebie równoległe. No i pora na farbę. Trzeba ją przed użyciem bardzo dobrze wymieszać. Ja nałożyłem 2 warstwy farby, właściwie bez czekania, aż pierwsza wyschnie. Odklejam taśmę i zostawiam do wyschnięcia na co najmniej 2-3 godziny. Nie warto tutaj dłużej czekać z odklejaniem taśmy maskującej, ponieważ ta farba nałożona taką dosyć grubą warstwą może potem się szarpać, kiedy utrwali się bardziej. Przyklejam taśmę, zostawiając teraz około 1 mm marginesu z każdej strony i maluję boki dachu w taki sam sposób, także tak jakby nakładamy te boczne fragmenty okleiny. Po odklejeniu taśmy widać, że udało się uzyskać to, o co chodziło. Delikatnie teraz odklejam całe maskowanie z modelu i to jest chyba najbardziej stresująca czynność. Na szczęście wszystko w porządku i muszę przyznać, że wyszło to całkiem. Te zakładki są właśnie takiej grubości, jakie sobie zamierzyłem. Miałem jeszcze dzisiaj zrobić też ramki okien, ale może, żeby nie zapeszać, ten etap zostawię sobie na następny raz. Dzisiaj dziękuję już za uwagę i słyszymy się za kilka dni w kolejnej relacji z postępów prac nad naszym Dodge'em Chargerem. Trzymajcie się, cześć!